Stan zdrowia papieża Franciszka jest krytyczny. Watykan przygotowuje się na najgorsze, a wierni na całym świecie z niepokojem patrzą w przyszłość Kościoła. Co oznacza to dla globalnej geopolityki, a zwłaszcza dla katolików? Czy w obliczu poważnych problemów zdrowotnych papież może zdecydować się na rezygnację? Obejrzyj do końca, a dowiesz się, jakie kroki mogą zostać podjęte w najbliższych dniach, a może i godzinach. I co to oznacza dla nas wszystkich. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Papież Franciszek od 14 lutego jest w szpitalu, a dokładniej w poliklinice w Gemelli w Rzymie, która od lat zajmuje się zdrowiem papieży. Starsi z nas mogą pamiętać to miejsce choćby sprzed 20 lat, kiedy w tym samym szpitalu był Jan Paweł II w swoich ostatnich wówczas tygodniach życia. Co dolega 88-letniemu dzisiaj papieżowi Franciszkowi? Ma obustronne zapalenie płuc. Sytuacja jest bardzo groźna, bo po pierwsze chodzi tu o zaawansowany wiek papieża, a po drugie Franciszkowi już lata temu usunięto część prawego płuca, więc każda taka choroba to dla niego bardzo groźna sytuacja. Ten film nagrywam w niedzielę 23 lutego 2025 roku. Wczoraj Watykan poinformował, że stan papieża pogorszył się. Lekarze musieli zrobić transfuzję krwi, a wszystko to jest związane z astmą oskrzelową. Brzmi to bardzo groźnie, choć powiedzmy wyraźnie, Franciszek jest przytomny, spędza sporo czasu w wózku inwalidzkim zamiast w łóżku, bo przypomnijmy, że papież ma poważne problemy z kolanami i stąd też porusza się na wózku. Franciszek rozmawia ze współpracownikami, samodzielnie je, chociaż Watykan przyznaje, że papież cierpi. Co będzie dalej? Tego na razie, na dzisiaj nie wiemy. Jeśli oglądasz ten film później, to wiesz już więcej. My na razie wiemy, że stan papieża jest bardzo poważny. Pod tym filmem zostaw swój komentarz i oglądaj dalej, by dowiedzieć się, czy papież zrezygnuje z urzędu. Spekulacje na temat możliwości dymisji papieża pojawiają się nie od dzisiaj, ale od kiedy Franciszek trafił do szpitala, temat wrócił w mediach i w internecie. Pozwól zatem, że wyjaśnię Ci wszystko szczegółowo. W 2013 roku poprzednik Franciszka, Benedykt XVI, abdykował, czyli ustąpił z urzędu. Był zaledwie trzecim papieżem w historii Kościoła katolickiego, który złożył rezygnację, bo z założenia papieże są na urzędzie do swojej śmierci. Następca Benedykta, Franciszek, kilkakrotnie przyznawał, że jeśli nie będzie w stanie sprawować urzędu, to także zrezygnuje. Kilka lat temu w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem ABC Franciszek ujawnił, że po swoim wyborze w 2013 roku podpisał list w sprawie ewentualnej rezygnacji, gdyby jego stan zdrowia uniemożliwiał mu sprawowanie urzędu. Co ciekawe, podobne dokumenty podpisali także jego poprzednicy, Paweł VI, Pius XII oraz Jan Paweł II. Wtedy, zaraz po tym wywiadzie, ruszyła lawina spekulacji, która to lawina wróciła teraz. Czy zatem Franciszek zrezygnuje? Nie wiemy, ale nie można tego wykluczyć. Od współpracowników papieża wiemy, że jest on osobą bardzo stanowczą, więc jeśli uzna, że nie jest w stanie dalej rządzić Kościołem, to może rzeczywiście to zrobić. Przyznał to ostatnio m.in. kardynał Gianfranco Ravasi, czyli emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Gdyby zatem Franciszek zrezygnował, albo gdyby choroba go pokonała, to wtedy czeka nas konklawę, czyli specjalne spotkanie kardynałów, którzy wybiorą nowego papieża. Kogo wybiorą? W różnych mediach oraz w internecie możesz znaleźć całą listę rzekomych faworytów, ale my akurat relacjonowaliśmy konklawę z 2005 i 2013 roku i dobrze wiemy, że takie listy są nic nie warte, bo to zazwyczaj spekulacje oparte na bardzo cienkich podstawach. Wiemy tylko, że jeśli w najbliższych tygodniach miałoby dojść do konklawy, to prawo głosu będzie miało 139 kardynałów. Ale, podkreślam, papież Franciszek na razie żadnej rezygnacji nie złożył. Przed kliniką w Gemelli od kilku dni gromadzą się wierni i modlą się o zdrowie papieża. Modlitwy trwają też w kościołach na całym świecie, od Rzymu po Amerykę Łacińską. Zachęcam Cię do zostawienia komentarza pod tym mini-odcinkiem. Podcast Świat to także miejsce, w którym na bieżąco możesz dowiedzieć się, co dzieje się z papieżem. Przypominam, że na naszym kanale na YouTube i na Instagramie codziennie publikujemy najważniejszy światowy news dnia. I tam także pojawiają się najświeższe informacje o stanie zdrowia papieża. Polecam też przejrzeć dokładnie nasz kanał,
Na początku 2023 roku mówiliśmy sporo o papieżu Benedykcie, a w marcu 2023 roku dokładnie opisywaliśmy, jak wygląda konklawę. Jeśli oglądasz nas na YouTube, to link do tego odcinka znajdziesz teraz na górze ekranu. Subskrybuj nas zatem, jeśli jeszcze tego nie robisz, i koniecznie włącz powiadomienia, by nie przegapić żadnego nowego odcinka, w tym także opowieści o Bliskim Wschodzie czy o Ameryce. I nie zapomnij o lajku i o komentarzu. I powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia.